Drodzy, dzisiaj chciałbym Wam polecić bardzo ciekawą książkę Droga na szczyt. Jak ćwiczyć, aby osiągnąć mistrzowską biegłość w dowolnej dziedzinie. Sam tytuł wydawał mi się nieco pretensjonalny, na pewno wiele obiecuje ten sam tytuł, natomiast zdecydowanie książka dowodzi. Czyli dokładnie mówi o tym, co należy robić, jak należy praktykować, aby osiągnąć mistrzowską biegłość w dowolnej dziedzinie. Na książkę tę trafiłem ze względu na postać jednego ze współautorów, mianowicie profesora Andersa Ericssona, ponieważ szukałem czegoś więcej na temat jego badań, które to z kolei jego badania, profesora Ericssona, posłużyły na taką kanwę pewnego stwierdzenia, którą ukuł inna osoba, właściwie to pisarz, publicysta Malcolm Gladwell, i on sformułował taką tezę, że 10 tysięcy godzin to jest coś, to jest taka liczba, która doprowadza nas do mistrzowskiego poziomu, tak? Czyli praktyka 10 tysięcy godzin poświęconą na daną rzecz, daną dziedzinę doprowadza nas do poziomu eksperta. Ericsson uważa, że to zbyt daleko posunięte uproszczenie i mówi o czymś więcej. Mówi o tym, że aby stać się ekspertem, należy nie tylko praktykować, ale praktykować celowo. I między innymi jeden z przykładów, jaki zawarty jest w tej książce, to są zawodowi kierowcy. Okazuje się, że zawodowy kierowca z 30-letnim stażem wcale nie jest lepszym kierowcą niż ten, który ma staż 10, 15 czy 20-letni. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że praktyka musi być celowa. Co to znaczy? To znaczy, że musimy stawiać sobie cel bycia lepszym w danej dziedzinie, znaleźć taki sposób, aby umieć porównać, umieć zmierzyć postępy w swojej dziedzinie i te wyniki swoje poprawiać. W tym celu potrzebujemy również eksperta, czyli jakiegoś nauczyciela, czyli kogoś, kto wskaże nam tą drogę, kto przynajmniej wie, jak to osiągnąć. Więc celowa praktyka pod okiem eksperta to jest coś, co może zaprowadzić nas na szczyt. Dla mnie ta książka jest jeszcze ważna z innego powodu. Mianowicie rozprawia się z mitem talentu. Moim zdaniem bardzo szkodliwym mitem. Patrzycie teraz na człowieka, który w szkole podstawowej miał trójkę z WF-u, więc zdecydowanie nie byłem talenciakiem, ale miałem to w nosie, tak? Ja po prostu chciałem trenować karate, chciałem się cieszyć praktyką, chciałem się cieszyć tym procesem. Dzięki temu w sporcie zostałem i wytrwałem z wielką satysfakcją. Natomiast w naszej popkulturze, w naszym społeczeństwie ciągle pokutuje taki właśnie mit, że ktoś do czegoś się nadaje, że ktoś ma jakiś talent i tak dalej. I książka w wielu rozdziałach, w wielu aspektach się właśnie z tym mitem rozprawia. I mamy tu przykłady od historycznych wręcz, tak? Postać Mozarta, postacie arcymistrzów szachowych, wybitnych sportowców, współczesnych sportowców, ale też ludzi, którzy zajmują się kulturą, sztuką, pisarzy. I autorzy tej książki opowiadają nam o tym, jak to się stało, że te osoby osiągnęły mistrzowski poziom. Zachęcam jeszcze raz, sami to przeczytajcie, jest ona zwięźle napisana, są super przykłady, rozdział po rozdziale, jak gdyby nam się coraz więcej w głowie otwiera, coraz więcej rozumiemy. Może nieskromnie powiem, że dla mnie to jest łatwiej docenić walory tej książki ze względu na moją ponad 20-letnią praktykę jako trenera, więc ja już widziałem tych talenciaków, wiem, na czym to polega, że owszem, i nawet to w książce jest napisane, że dla przykładu w szachach inteligencja na początku pomaga, ale się okazuje, że arcymistrzowie szachowi nie są nad wyraz inteligentnymi ludźmi, niż wynikałoby to z ich wieku, doświadczenia i wykształcenia, które mieli, więc dużo takich mitów zostaje tutaj obalonych, a dostajecie tak naprawdę samą prawdę, same najważniejsze rzeczy i bardzo mądre konkluzje na temat tego, jak ćwiczyć, aby osiągać fantastyczne rezultaty. Serdecznie polecam wszystkim nauczycielom, trenerom, wychowawcom, instruktorom, no i oczywiście każdemu, kto chce być lepszy w swojej dziedzinie. Pozdrawiam.